Cześć, z tej strony Maciek i Mike. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Q&A na kanale Radomiak TV. Cieszymy się z Waszego zainteresowania tego typu formatem. No i co, nie przedłużając, zostawiam Was z Majkiem. Gotowy? Gotowy. W takim razie enjoy. Enjoy. Pan Bogusław pyta, jak się czuje Twoja kobieta, czy jest już zdrowa? Także opowiedz, co słychać u Janisy. Przede wszystkim witam wszystkich kibiców. Dziękuję, że takie zainteresowanie to jest z mojej strony. Cieszę się bardzo, że dużo pytań zrobiliście. Wybraliśmy kilka pytań, no i będę odpowiadał taki, jaki jestem. Jakbyście wiedzieli, jaki to jest światło, to byście myśleli, że jestem gdzieś na solarium, ale dam radę. Co do Janisy, no Janisa no jest w Holandii, ma tam badania, walczy przeciwko raka, walczymy przeciwko raka. Nie jest to łatwo, jest to prywatna rzecz na pewno, ale zdecydowaliśmy się iść razem w media, powiedzieć Wam, że jesteśmy razem. No i to teraz też mogę odpowiedzieć, że no, co 2 tygodnie ma chemoterapię, 5 godzin w szpitalu, bardzo dobry szpital na największym poziomie. Jestem szczęśliwy, że to tak wygląda. No i co? No i za niedługo będzie też na stadionie, to możecie ją zobaczyć, zdjęcia sobie porobić, jak zawsze piękne jest. No i co dalej? Pracuję też jak może w siatkarskie treningi tam, czy tam siłownia, czy coś, jak ciało pozwoli. Niestety jest to waleczna osoba, tak jak i ja. Myślę, że dlatego też się spotkaliśmy, jesteśmy razem. No i idzie to do przodu, no ale na pewno nie łatwa sytuacja. Też ta odległość na pewno nie jest łatwa, ale staramy się, żeby było bardzo dobrze i cieszymy się, że za niedługo będzie w stanie przyjechać lub też i ja będę w stanie pojechać, żeby ją zobaczyć. Pan Bogusław pyta również, kiedy możemy spodziewać się Ciebie w podstawowej 11? Myślę, że na to pytanie zobaczymy, co będzie w piątek. Ja walczę o swoją pozycję. Bardzo muszę powiedzieć, że mi się to podoba, bo jest duża konkurencja. Żaden nie odstawia nogi. Treningi wyglądają jakościowo bardzo dobrze i jesteśmy w bardzo dobrym kierunku i zobaczymy, co trener zdecyduje. Ja z siebie daję 100%, jak każdy wie, trochę później dołączyłem. Nie ukrywam, że tam trzeba było trochę się dopasować, no ale myślę, że w treningu dobrze wyglądam. I Jacek pyta, jakie masz związki z Polską i skąd tak dobrze znasz język polski? Jacku, mój tata się nazywa właśnie Jacek, Adalbert Jacek. Słuchaj, ja to polskie korzenia mam, cała rodzina jest z Polski. Tata z Śląska, mama z Nowego Sącza. No i co? No i od małego, jak się urodziłem w Niemczech, to poznałem polską kulturę, poznałem polską gadkę. Jestem bardzo szczęśliwy moim rodzicom, że mnie nauczyli rozmawiać po polsku. Nie ukrywam, że na początku to tylko po śląsku, tak, pomieszany język z niemieckim, ale wydaje mi się, że już coraz bardziej mówię i rozumiem też wszystko, co się do mnie gada. Piotrek pyta, w jakim polskim klubie widziałbyś się, gdyby nie Radomiak? Myślę w żadnym, bo tą decyzję zrobiłem 3 lata temu, teraz już 4. rok tutaj jestem. Miałem tą opcję, żeby iść do innego klubu, nie ukrywam tego. 3 lata temu miałem bardzo fajną ofertę z Rakowa Częstochowy. Bardzo blisko, nawet już tam w szatni byłem, ale odmówiłem, bo jakoś nie chciałem i powiedziałem sam dla siebie, że przychodząc do Radomiaka to jest dla mnie coś takiego, jak wytłumaczę Wam to tak. Na pewno każdy z Was zna menedżera lub FIFA lub Pro Evolution Soccer. Ja zawsze brałem i zrobiłem sobie takie modus, co sam zacząłem w mojej drużynie karierę. I kochałem to, jak największe sukcesy w tej drużynie robiłem. Też trzeba powiedzieć jasno, że największy
największa rzecz, dlaczego ja się zdecydowałem też tutaj być i zostać, są kibice. Nie ukrywam, że kibice są jednych z najlepszych kibic w Polsce. Byśmy mieli większy stadion, to jeszcze więcej by przychodzili. I po prostu ja kocham żyć i grać dla kibiców. I nie ukrywam, że też był początek ciężki. No ale wracając do tematu, to ja chcę osiągnąć jak najwięcej z Radomiakiem, robić tylko sukcesy, zdobyć tyle trofeów, co tylko możliwe. I wiem, że to brzmi może trochę jeszcze daleko, no ale jak 3 lata temu tutaj przyszłem, to też do prezesa mówiłem, że my będziemy w Ekstraklasie. Śmiał się wtedy prezes jeden, prezes drugi. Ja sobie myślałem, dobra, ja się znam trochę na piłce nożnej, no to jesteśmy teraz tam, gdzie powiedziałem, że będziemy. No i mam nadzieję, że tutaj zostanę, bo dla mnie to jest klub, co już wszedł w serce i chcę jak najwięcej osiągnąć. Pytanie od Filipa. Jak oceniasz, który sezon twoim zdaniem w twojej grze w Radomiaku był najlepszy? No myślę pierwszy mecz. Żartuję. Najlepszy sezon był ostatni, zdecydowanie. Przede wszystkim ostatnie pół roku. Też zdecydowany z tego, że poznałem piękną kobietę, która bardzo mnie zaimponowała swoją profesjonalnością. Puszowaliśmy się obydwoje w górę w każdym aspekcie. Nawet jak było negatywnie, bo nie zawsze było dobrze, to też to była gdzieś motywacja, żeby pokazać, słuchaj, lepszego od mnie to nie ma. No i co, no, najlepszy był mój ostatni rok, no, nie trzeba ukrywać, dużo asystów dałem w ostatnich meczach, przed awansem bramki strzelałem. Dałem z siebie maksa i jak się z siebie daje maksa, to zawsze się swoją granicę stawia i coraz wyżej jest ta granica, dlatego dla mnie mój najlepszy do dziś sezon był ten ostatni, przede wszystkim ten ostatni rok i mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie. Patryk pyta, jak oceniasz potencjał kadry Radomiaka na ten sezon? Bardzo dobre pytanie. Kadra na ten rok jest bardzo mocna, konkurencja jest bardzo mocna i to powoduje, że każdy z siebie właśnie idzie do maksa i rozwija się i przekracza granice i tylko i wyłącznie lepiej się pokazuje i się rozwija i lepszym piłkarzem się robi. I co to znaczy dla klubu? Co to znaczy dla piłkarzy, dla zespołu? To znaczy tylko, że to pozytywnie może zadziałać. Ale ja nie jestem facet z dużych słów, bo co będę gadać, szczekać jak pies, jak później nie ugryzę. Ja lubię na spokojnie pracować, pracować z moją drużyną, jak ja to nazywam, z moją armią. Niech my pracujemy, robimy swoje na boisku i zobaczycie, że będzie nas na wiele stać. Pytanie od Piotrka. Czy za młodzieńczych lat mieszkania i grania w Niemczech zmierzyłeś się może z takimi klubami jak Bayern Monachium czy RB Leipzig? Nieraz. Na młodych latach, czy to było w Köln, czy w Aachen, czy w Gladbach, często się jechało na te turnieje w Eindhoven, po całej Europie. W Saudi Arabii byliśmy, w Katar. W Szwajcarii byliśmy, nie tylko się mierzyło z Bayern Monachium czy RB Leipzig, mierzyło się z Manchester City, Southampton, Barcelona, kto jeszcze, Ajax Amsterdam, nawet tam mam zdjęcie na Facebooku, jak jeszcze byłem łysy, młody, w Gladbach właśnie. Nie no, mierzyliśmy się z najlepszymi zespołami Europy i powiem wam, że to była bardzo fajna rzecz. Która z dotychczasowych bramek w karierze zapadła ci w pamięci? GKS Jastrzębie, lob za bramkarzem, jedna z najpiękniejszych bram w mojej całej karierze. Później Cieszenka, każdy wie dla kogo było. Po prostu to była emocjonalna bramka. Ci co wiedzą dlaczego. Bardzo emocjonalna bramka to była dla mnie. No i też ważna bramka dla klubu. Po prostu i bardzo piękna, tak jak mówię, dla mnie najpiękniejsza moja bramka w karierze. Okej. Mike, na takim zdjęciu jesteś ty,
a obok młodszy kuzyn Erlinga Haalanda, Albert. Jak byś to skomentował? Loczek. Co ja mam powiedzieć? No, widziałem te zdjęcie. No. Pytanie od Natalii. Dlaczego od razu nie zdecydowałeś się zostać w Radomiaku? A dlaczego takie pytanie, Natalia? Skąd jesteś wiedzieć, czy ja się nie zdecydowałem od razu już tutaj zostać? Powiem wam tak, tak jak mówiłem, przychodząc tutaj 3 lata temu, miałem swoje marzenia, miałem swoje cele, co do końca się nie dociągłem, bo Ekstraklasa to tylko jeden z wielu celów. Skończył mi się kontrakt, no i niestety prywatne rzeczy też do tego doprowadzali, że nie mogłem od razu przedłużyć, ale klub był poinformowany o wszystko, wiedział o wszystkim, szanuję to też bardzo. No i to nieprawda, że dlaczego się nie zdecydowałeś od razu, czy dlaczego dopiero tak późno. Oferty, które wpłynęli, no to jest sport, no co ja wam mam powiedzieć, po takim sezonie, że nie wpłyną oferty, to jest przecież logicznie. Oficjalnie było tam w internecie, co tam czytałem z Łęcznia, a to nie tylko Łęczna była. Zdecydowałem się, tak jak mówię, 3 lata temu na ten klub, mając bardzo dobrą ofertę, ale wiedząc, że tutaj są kibice. Ja kocham grać przed kibicami, ja kocham jak kibice wow robią jak na trybunach, jak się zrobi sytuacja i oni się cieszą z tą całą piłką nożną. A czy to jest w innych klubach? Na pewno jest, ale w tym klubie po prostu kibice mi do serca wrośli i to nieprawda, że ja się później zdecydowałem, czy też inne pytania tam czytałem, które mówili, że dlaczego wróciłeś? Ja nigdy nie wróciłem, bo ja nigdy nie odeszłem. I tak jak mówię, życzę sobie, żeby tutaj jeszcze wiele sukcesów odnosić i ja wszystko zrobię dlatego, żeby swoją pozycję zespołu utrzymać i walczę z każdą konkurencją i cieszę się z każdą konkurencją, która przyjdzie, bo ona mnie tylko rozwinie na przodek i tak jak mówię, nie zdecydowałem się późno, już od razu w ogóle dla mnie nie było innych tematów, tylko po prostu spodobali inne rzeczy do tego, że to tak długo trwało. Pytanie od Wojtka, można powiedzieć, że dotyczy tej samej kwestii. Wojtek pyta, co znaczy dla Ciebie Radomiak, bo po wypowiedziach pod koniec sezonu pierwszej ligi, a tych ostatnich wydarzeniach, zielona rodzina tutaj ma co do tego wątpliwości. No może zacznę z tym, co znaczy dla mnie Radomiak. Radomiak dla mnie znaczy lojalność, Radomiak dla mnie znaczy Leidenschaft. Leidenschaft, nie znam to słowo po polsku, przepraszam Was, ale Leidenschaft to znaczy tak walka, charakter, granie od serca. Radomiak dla mnie znaczy wiele, bo Radomiak byliśmy w różnych sytuacjach. Ja to tak widzę jak w małżeństwie, nie zawsze było dobrze, ale nadal tutaj jestem i nadal tutaj zostaję. Dlaczego? Bo kocham ten klub. Dla mnie ten klub jest więcej niż tylko klub. Ten klub jest dla mnie zielona armia, tak jak to nazywam. I ten klub jest dla mnie tradycja. Tradycja, dla której trzeba walczyć, ale też w następnych latach trzeba pokazywać to, co robimy. Piękny futbol dla kibiców, żeby się kibice cieszyli. Trzeba dominować w naszej drużynie innych drużyn, bo to ten klub na to zasłużył. Takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest, że tak jak mówię, ten klub jest u mnie w sercu. I to nie jest takie gadanie czy inne rzeczy, tylko mi się wydaje, że to też wiele razy pokazałem na boisku, poza boiskiem. Ludzie, co mnie znają, wiedzą, jak jestem na mieście, to zawsze z wszystkimi, czy zdjęcia, czy przywitanie. Wy dla mnie jesteście powód największy, dlaczego tutaj jestem. I dla mnie Radomiak wiele znaczy i dlatego tutaj jestem i chcę tutaj zostać. Jeszcze dla mnie bardzo ważne, że dla mnie Radom ma taki klimat swój, taka atmosfera rodzinna. Czasami są jakieś rzeczy, co no po prostu są piękną sprawę. Pan Zdzisław na przykład zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywnie.
no to jest też dla mnie Radom jak Radom. Tak jak mówię, klimat, ta atmosfera, to jest coś, co nie jest w każdym klubie i to chyba też wiele piłkarzy czuje, przede wszystkim ci, co są dłużej w klubie. I to jest dla mnie też Radom jak Radom i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby się czuć swobodnie, a nie wszystko jak maszyna. Tutaj możesz sobie pozwolić na błąd, tutaj możesz bądź sobą, bo ja nie jestem łatwy charakter, ja nie jestem chłopak, który cały czas tylko mówi i gada. Ja czasami też coś pierdolę, no i wtedy zawsze się dogadaliśmy się i rozwinęliśmy problemy. I to jest dla mnie też ważne, że tutaj w klubie są ludzie, którzy są człowiekami, a nie no, komputerami czy roboty, czy takie rzeczy, tylko wybaczą i też dadzą drugą szansę. I to mi się też bardzo podoba i to jest dla mnie też Radom jak Radom, atmosfera i ludzie normalni z normalnego. Wiesz o co chodzi. Z kim masz najlepszy kontakt w Radomiaku? Maurides z Paragwaju, chłopak nowy, bardzo, bardzo pozytywny i nazywam go z Paragwaju, bo tam czasami piłka mu odskacza, ale to taki żart. Nie no, fajny chłopak, ale tak ogólnie to się rozumie ze wszystkimi na boisku i tak samo poza boiskiem. Zielona Armia, razem. Pytanie od Filipa. Kto był twoją inspiracją do grania w piłkę? Moją inspiracją to na pewno ojciec był, który sam grał, który wiele dla mnie zrobił i ojciec był inspiracją na pewno. Barcelona czy Real? Real. Sevilla czy Real Betis? Real Betis. Ronaldo czy Messi? Ronaldo. Kanapka z ogórkiem czy z pomidorem? Z pomidorem.